Dzień dobry, witam Was ponownie. Sprzątam na stole, ponieważ potrzebujemy dzisiaj sporo miejsca. Tak jest. Elegoo Mercury XS Bundle Wash and Cure Machine, czyli zestaw z firmy Elegoo. I tutaj to jest marka, która u mnie się pojawiła, słuchajcie, lat temu, nie wiem, 5, 7, naprawdę dawno. Kiedyś pokazywałem taką małą drukarkę żywiczną, czyli z żywicą utwardzaną światłem UV. I to był jeden z fajniejszych moich zakupów bardzo, bardzo dawno temu. Co ciekawe, tą drukarkę mam do dzisiaj. Wymieniłem tam taką folię, która no oczywiście powinna być co jakiś czas wymieniana, bo te folie FEP tak zwane się niszczą, zużywają. A dzisiaj jeszcze pewien zestaw, który powinien ułatwić mi pracę właśnie na drukarkach. Kurczę, ale to jest zapakowane. Zrobię to inaczej chyba. Tak tego nie wyciągnę. Drukarki właśnie, gdzie materiałem jest żywica utwardzana światłem UV, to jest naprawdę ciekawy temat i za chwilę pokażę Wam jedną z drukarek, którą posiadam od niedawna, a mam dość ciekawy obiekt do wydrukowania i zacząłem się wdrażać w ten temat. Mówię, dobra, trzeba trochę jednak się douczyć, żeby zrobić to po prostu lepiej, szybciej. No i dobra, cóż tu mamy? W tym zestawie powinny być dwa sprzęty, a jest z tego co widzę na razie jeden. Więc dobrze mówię? Chyba że tutaj jest coś w środku jeszcze. Zaraz zobaczymy. A nie, może będzie wszystko. Może będzie wszystko. Dwa sprzęty, które pomogą nie tyle drukować, co zająć się tym wydrukiem już po wyjściu z drukarki. I to jest chyba taki największy niestety mankament tych drukarek, że tego czyszczenia, utwardzania, całej tej obróbki z tymi wydrukami jest po prostu dużo i nie jest to wcale przyjemne. A trzeba to przejść, bo wydruk, kiedy wyjdzie z drukarki, no jest praktycznie narażony zarówno na uszkodzenia mechaniczne, no i on jest po prostu miękki, no i generalnie do niczego się nie nadaje. Więc dlatego właśnie ściągnąłem sobie po pierwsze stację do utwardzania światłem UV. Chociaż nie, powinienem na razie zacząć od umycia, tak? Więc normalnie robiłem to i to chyba już pokazywałem też. Robiłem to w myjce ultradźwiękowej, która jest dobrym rozwiązaniem, jak najbardziej. Bo ultradźwięki pięknie wymywają i czyszczą te obiekty w środku, no praktycznie z każdej strony, przez te bardzo duże wibracje. A tutaj jest myjka troszeczkę działająca na innej zasadzie. O, tutaj mamy jeszcze diody. Ta myjka znowu działa na zasadzie, jest silnik, który porusza płynem i tutaj wydaje mi się, że sugerowanym jest IPA, czyli izopropanol. I nie ma tutaj właśnie tych ultradźwięków, więc wydaje mi się, że ja będę mógł sobie nawet zadziałać na dwoma metodami, czyli mogę sobie w jakichś bardziej skomplikowanych obiektach właśnie skorzystać z myjki ultradźwiękowej, a później mogę to wrzucić tutaj
i wyczyścić już z takiego, no nie brudów, tylko z resztek żywicy, która zostaje w myjce ultradźwiękowej. I to jest chyba tam jedyny minus takiej ultradźwiękowej myjki, że część z tej żywicy zostaje w tym płynie w myjce i wkładając kolejny obiekt, tam nigdy to nie jest czyste. Zawsze widzę, że te odciski palców zostają w myjce ultradźwiękowej. O. Dobra, czyli tutaj mamy naszą myjkę. Zobaczcie, w zbiorniku na samym dnie jest element obrotowy, który zapewne ma magnesy. I tutaj mamy 7 litrów, więc całkiem sporo. Mamy jeden koszyk, który idzie pewnie na dno i tutaj gdzieś drugi koszyk, albo to najpierw na dno. Dobra, muszę doczytać, które idzie gdzie. Może to najpierw na dno. Albo nie, albo to zostaje tutaj w połowie. Dobra, później doczytam i się douczę. Chyba tak, o. I mamy uszczelniacz dookoła, no, ponieważ izopropanol, alkohol, nie chcemy, żeby nam to po jednej pracy wyparowało, nie? No kurde, izopropanol nie jest tanim alkoholem i zapinamy to wszystko szczelnie, nie powinno nam się to utleniać po prostu. Dobrze, i teraz mamy umyty nasz obiekt i pojawia się druga stacja. Zauważcie, podobne pokrętła, praktycznie nastawiamy tylko czas i nic więcej, nie kombinujemy. I tutaj mamy naszą stację do utwardzania. I teraz tak, jedna lampa, wpinamy tutaj. Wpinamy tutaj, mamy tutaj dwie wtyczki, z tego co widzę. Zaraz zobaczymy, czy przy drugim też są dwie. Ja też swego czasu pokazywałem Wam taką malutką stację do utwardzania o małej ilości diod, przepraszam, nie odmienia się tego. Małe obiekty się tam mieszczą i generalnie tych diod po prostu jest mało. Długi czas naświetlania. Nie mogę tam utwardzić na przykład od spodu, więc tutaj myślę, że to się spisze lepiej. Dobrze, mamy tutaj jedną wtyczkę z tej strony. Aha, i są jeszcze, widzę, wkręty malutkie śrubki, więc to sobie należy przykręcić. Ok, to jest tak. Tutaj mamy dwie wtyczki. Dobra, wpięte. Przykręcać już nie będę, wiecie o co chodzi. Zauważcie tutaj jeszcze, że mamy jeszcze diody tutaj w podstawie, więc wtedy obiekty, które kładziemy na tym stole, utwardzają się również tutaj od spodu. I o to chodzi. I taką ciekawostką, można powiedzieć, dla mnie jest troszeczkę to, że jest tutaj zasilacz, który ma dwie wtyczki. Jest jeden zasilacz, który obsługuje dwa urządzenia. Więc trzeba pamiętać, że jeśli chcemy pracować na przykład w dwóch pomieszczeniach, to się nie da, bo mamy jeden zasilacz. Więc trzeba w razie czego będzie ogarnąć drugi zasilacz. Dobra, to możemy sobie włączyć, to zaraz zobaczycie jak to działa. Czy działa. I zestaw, który ja tutaj mam, czyli ten właśnie XS, posiada jeszcze coś. Tym się różni od zestawu X. Jest tutaj jeden element, zaraz Wam pokażę co to jest. Mamy okulary.
I to, co tutaj wyciągnąłem, to jest taki pisak, można powiedzieć, albo latarka. Latarka właśnie UV o długości fali 405 nanometrów bodajże. Dobra, okulary zakładam. I sobie to możemy teraz włączyć. Jak gdzieś tutaj znajdę. Chyba że musi być założone to. Nie tak. Dobrze, zobaczymy, czy to może jest jakiś czujnik. Długie przyciśnięcie dopiero uruchomi. Mamy 0,0. Dajemy 2 minuty. Odpalamy. Diody świecą na jednym słupku, na drugim słupku i również od spodu. I to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, wyłączymy. I ostatnia rzecz to jest właśnie ta taka malutka latarka. Tutaj patrzę, gdzie się to będzie podłączało. Chyba tutaj z boku. Czasami obiekty, które są puste w środku, warto doświetlić właśnie i utwardzić również w tych zakamarkach. Tutaj nie będę świecił po oczach, więc jest. Świeci, świeci. Mamy włącznik, wyłącznik i taka malutka latarka, czyli operujemy tym wewnątrz jakichś obiektów. Tyle. Sprzęt zobaczycie w użyciu już niedługo. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.